Witam wszystkich, tutaj Krzysztof, firma Columbus. Opowiem Wam dzisiaj o kolejnej modyfikacji, którą wykonaliśmy na tym ramie. Jest to RAM 1500 z 2023 roku, wersja Sport. Jest to model poliftowy. Jest tutaj cały pakiet, taki można powiedzieć pakiet, który pozwala nam auto podnieść, poszerzyć. Do tego dodaliśmy oświetlenie, rollbar, progi. Po kolei sobie omówimy wszystkie te akcesoria. Często nas pytacie, jakie wybrać zawieszenie i jakie rozwiązanie będzie dobre dla Was. To wszystko zależy od tego, jakie macie oczekiwania, gdzie chcecie używać samochód. Ale takim najbardziej popularnym rozwiązaniem jest 6-calowy lift. W tym przypadku jest Ranch Country 6 cali. Jest to najbardziej popularny, dobry produkt. Wiadomo, można iść w marki lepsze, takie jak BDS. Niemniej jednak są też droższe. Są one droższe, mniejsza jest dostępność, natomiast lift 6-calowy Ranch Country idealnie się sprawdzi dla kogoś, komu głównie zależy na podniesieniu tego samochodu, niekoniecznie będzie później walczył czy upalał to w terenie. Aczkolwiek jak się go rozbuduje o dodatkowe elementy, takie jak amortyzatory regulowane z przodu, czy z dodatkowymi zasobnikami, jak najbardziej również ten lift się sprawdzi. No i koła. Koła to jest kolejny element, który decyduje o tym, jak ten samochód będzie wyglądać. Przy tym lifcie 6-calowym możemy zastosować 35-calowe koła bądź 37. Jeszcze ET decyduje o tym, to też ma znaczenie. Tutaj mamy agresywną felgę z agresywnym ET. Jest to felga 22-calowa, 12 cali szeroka, ET minus 44. Agresywne ET, do niego trzeba mieć szerokie poszerzenia. Tutaj są to poszerzenia Bushwacker, Pocket Style, dodatkowo wyposażone w takie fajne czarne ćwieki akcesoryjne firmy Ranch Country. One w miarę licują, z tyłu bardziej, z przodu troszkę mniej, ale jest to, te koła można powiedzieć, że mieszczą się w zakresie i jest to legalne rozwiązanie. Główny bieżnik jest schowany. Co do samych felg, felga Fuel, tak jak powiedziałem, 22x12, model Contra, można powiedzieć, że to jest taka klasyka, mocna klasyka gatunku, wzór ponadczasowy, bardzo popularny. On zawsze dobrze wygląda, pomimo tego, że już jest kilka lat na rynku. Felgi te się ludziom podobają, mi też się bardzo podoba ten wzór, ten efekt leja jest bardzo fajny. Tutaj mamy kontrę czarną, matową. Ta felga jest w macie. No tutaj wiadomo, jest te elementy srebrne, to jest wycinane aluminium, frezowane. No, taka felga daje nam najbardziej drapieżny wygląd. No, felga 22x12, samochód wygląda drapieżnie, jest szeroki, niemniej jednak krycie przez oponę, tutaj opona 35-12-50 R22, no nie jest zbyt duże, więc na krawężniki trzeba niestety uważać. W Stanach mają troszeczkę lepiej, bo popularnym rozmiarem jest również 13,5 cala szeroka, wtedy to krycie jest lepsze, niestety na naszym rynku w tym rozmiarze ciężko o takie opony. Przechodzimy dalej. Co tu mamy? Teraz mamy stopnie progowe. Stopnie progowe. W tym przypadku klient zdecydował się na stopień Go Rino. Solidny, duży stopień. Czy się podoba, czy nie, no to już jest kwestia indywidualna. Na pewno będzie dobrze spełniał swoją funkcję, jeżeli chodzi o wygodę. Bo jak widać, miejsce na stopy jest duże. Stopnica jest duża, wygodna, tak więc progi duże, wygodne, sprawdzą się idealnie, jeżeli chodzi o praktyczność użytku, wsiadanie, wysiadanie. Do offroadu może mniej, bo jednak są troszkę za duże, łatwo gdzieś zahaczyć, wyrwać. Stoimy teraz w tylnej części pojazdu, wracając do poszerzeń. No tutaj jest Bushwacker Pocket, produkt dobry, dobrej jakości, idealnie spasowany. Szerokie poszerzenia, fajnie licują, tak jak mówiłem, licują się fajnie z kołem. Dodatkowe ćwieki, też o nich wspominałem, bo fabrycznie to przychodzi z srebrnymi śrubkami.
I przejdziemy teraz do hitu sprzedaży i moim zdaniem bardzo, bardzo fajnego rollbaru. Nie wiem, czy nie jest to najlepszy rollbar na rynku, a przede wszystkim ze względu na jego cenę w stosunku do jakości. Dlatego, że jest to cena poniżej 3000 zł, a dostajemy produkt, który jest wykonany porównywalnie do Gourino. Największym atutem tego rollbaru jest to, że mamy możliwość zainstalowania praktycznie każdej pokrywy paki. System mocowania jest rozwiązany w ten sposób. To taka litera C, co daje możliwość założenia pokrywy, która zachodzi na listwy, pokrywy wewnętrznej. Jak się jakieś tam małe przeróbki dokona, to praktycznie każdej, która jest na rynku. Na ten rollbar mamy możliwość zainstalowania różnych dodatkowych oświetleń. W tym przypadku mamy listwę LED 30 cali Ranch Country, pojedyncza. Ona ma dodatkową funkcję świateł dziennych DRL. Jest to fajny dodatek. Na pewno widać nas lepiej na drodze, jest bezpieczniej. Rollbar ma dodatkowe światło stopu trzecie. Przy montażu należy pamiętać, aby to podłączyć. Światło główne na kabinie też jest widoczne, ale producent zdecydował się na tą trzecią lampkę. Ten panel reklamowy, który tu widać, firmujący OFD, da się oczywiście wykręcić z tyłu ten element plastikowy, polakierować można to sobie na jaki się chce kolor, spersonalizować. Przychodzi zawsze fabrycznie z czerwoną podkładką. W przedniej części nadwozia takim dodatkowym elementem jest nakładka maski. Tutaj mamy zwykłą maskę, to nie jest maska wersji Sport. I fajnym dodatkiem jest taka nakładka z pakietu Air Design. Ona jest dwuczęściowa, element do lakierowania. Ten również można sobie spersonalizować według własnych potrzeb. Uważam, że ta nakładka dodaje pazura, fajnie wygląda, dobrze spasowany produkt. No, ale Air Design wiadomo, no, to jest marka, która kładzie na jakość. Podsumowując, stoję tutaj sobie z przodu tego kolosa. Samochód urósł, stał się szeroki, tak więc taki, można powiedzieć, to jest pełny pakiet, czyli mamy lift zawieszenia, poszerzenia nadwozia, nowe koła z ujemnym ET, tutaj, tak jak wspomniałem, agresywne minus 44, więc ten samochód naprawdę wygląda drapieżnie. Często pytacie, ile kosztuje taki zakres. Nowe koła, poszerzenia nadwozia, lift zawieszenia, tutaj 6-calowy rollbar, jakieś dodatkowe oświetlenie. Trzeba liczyć kwotę w granicach 50 tysięcy złotych. To jest plus minus, więcej, mniej, zależy od tego, jakie wybierzemy akcesoria. Ceny się różnią, więc często pytacie ile. No ile będziemy wiedzieć w momencie, jak zrobimy plan działania, czyli wybierzemy wszystko. Natomiast taki zakres cenowy pozwoli zrobić taki pełny pakiet, jaki widzicie za mną. Jedziemy się przejechać tym kolosem. Zobaczymy, jak radzą sobie te kółeczka na asfalcie i jak wybiera to zawieszenie. Jak prowadzi się samochód na takim lifcie 6-calowym? No na pewno siedzimy wyżej, mamy środek ciężkości, ale mamy też auto dużo szersze. Przy tych felgach z ET-44 jest bardzo, bardzo szeroko, tak więc samochód dalej jest stabilny. Jeżeli chodzi o wybieranie samych nierówności, no to zawieszenie praktycznie działa tak samo. Tutaj nie ma jakiejś różnicy, bo wszystkie te elementy, które są użyte w tym lifcie, mają za zadanie podnieść samochód. Tak więc tutaj jest pakiet standardowy, amortyzatory zostały fabryczne, mamy podkładki, no i tak jak wspomniałem wcześniej, zwrotnice i relokatory wahaczy dolnych. Tak więc ten zakres pracy zawieszenia zostaje niezmieniony. Na pewno poprawia się widoczność, no bo siedzimy wysoko, na wszystkich patrzymy z góry.
ale też widoczność gdzieś na boki, czy widoczność to, gdzie jadą koła, w którym one znajdują się w miejscu, to już troszeczkę na wyczucie. Tego nie widać. Prędkość 60-70 na godzinę, czyli taka spacerowa. Słuchać na razie tylko opory powietrza. Nie słychać jeszcze za bardzo tych kół. Gdzieś tam troszeczkę one w tle są, te szumy. Bardziej je słychać ze względu na to, że są większe opory toczenia, większe tarcie. Jedzie się przyjemnie, siedzimy wysoko. Najlepsze są spojrzenia tych wszystkich kierowców z naprzeciwka, no bo jednak taki samochód jadący na wprost no, budzi respekt. Szczególnie w naszych warunkach w Polsce jest to wciąż egzotyka. Budzi respekt. I sobie troszeczkę przyspieszymy. No i przy takiej prędkości 90 na godzinę już trochę słychać te koła, szumy, opory toczenia. One są dużo większe niż w samochodzie seryjnym. No, te koło jest szerokie, to jest 12,5 cala szerokości opony. To odpowiada tak mniej więcej 325 opona. Do tego jest ona większa, więc ma prawo być słychać. Opona AT, więc te szumy są umiarkowane. Radar, jeżeli chodzi o te opony, tak jak wcześniej wspomniałem, nie należy do bardzo cichych, są cichsze ateki, ale da się jechać, da się rozmawiać. Radio jest zgaszone, więc niby to jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Przyspieszamy, żadnej wibracji. No i tutaj już prędkość w granicach 100 na godzinę zaczyna być słychać te koła, ale to jest bardziej szum z opon wynikający z tego, jak duże są te koła, jakie to są walce. No, pewnych rzeczy nie da się uniknąć, ale wydaje mi się, że nie jest na tyle głośno, aby nie móc normalnie rozmawiać. Słychać mnie? Słychać? Słychać. Pytania typu ściąganie ogranicznika prędkości przy lifcie i większych kołach. No przede wszystkim przy lifcie i tak dużych kołach nie powinniśmy jeździć według producenta więcej niż 100 km na godzinę, 65 mil. Jest to trochę naciągnięte, wiadomo, że możemy jechać szybciej, ale taka fajna prędkość to jest 120-130 na godzinę. Jechać szybciej autem, no to też już raz, że jesteśmy wyżej. Dwa, że stawiamy większy opór. A przede wszystkim pamiętajmy o tym, że koła są większe, ale wciąż mamy takie mało wydajne tarcze hamulcowe. No Ram nie słynie z tego, że miał dobre hamulce, więc troszeczkę wyobraźni też się przyda. Dobrze, i co? Jedziemy teraz troszeczkę szybciej. To jest taka prędkość podróżna. Jest względnie cicho. Słychać te opony, słychać opory toczenia, szum wiatru. Więc czarowanie kogoś, że zmodyfikowany samochód na lifcie i tak dużych kołach będzie tak samo jak w serii, no nie, będzie jednak troszeczkę głośniej, ze względu na to, że większe opory powietrza, siedzimy wyżej, większe koła, większe tarcie. Też zależy, jakie użyjemy opony. Gdyby tu była typowo opona szosowa, a są też takie, da się założyć taką oponę, na pewno było ciszej. Opona radar nie jest zbyt cicha, mimo tego, że to jest AT, ale pomimo tych wszystkich niedogodności wciąż jest przyjemniej. Przede wszystkim nie czuć żadnej wibracji. No, mamy lift zawieszenia, mamy duże koła, nie ma żadnych wibracji. Jedyne co to są te szumy, jest głośniej. Więc samo prowadzenie na lifcie nie ma się czego bać. Jest bardzo zbliżone do samochodu seryjnego. Właśnie sobie wchodzimy w taki bardziej ostry zakręt, zjeżdżamy z ronda. No i proszę, nie było jakichś mocnych przechyłów. Przejeżdżamy przez tory. Sprężyście. Nakładka na maskę, którą prezentowaliśmy, Air Design, ze środka też fajnie wygląda. Takie sprawia wrażenie, jakby to był prawdziwy TRX. Garb na masce, jakby tam nie było V857, ale coś dużo większego na kompresorze. Fajny gadżet, fajny bajer, dobrze wygląda z zewnątrz, ze środka jeszcze lepiej. O, jest wysoko, ale nie aż tak bardzo. Jesteśmy po przejażdżce. Tak jak widzieliście, było całkiem przyjemnie. Zapraszamy do nas, aby zmodyfikować samochód, zmienić samochód, jego oblicze. Czy to będzie Ram, czy to będzie jakikolwiek inny pick-up, bądź auto amerykańskie.
Zapraszamy, służymy pomocą. Nie bójcie się robić tego typu zmian, tuningu. Samochód spersonalizowany odzwierciedla Was. Zapraszamy.